Hej, tu Sysio, zapraszam Was dzisiaj na odcinek z takim przepięknym makijażem. Pokażę Wam, jak go wykonać kosmetykami z wyższej półki, ale wybrałam do dzisiejszego odcinka takie, które są zdecydowanie warte swojej ceny. W większości przypadków są to produkty bardzo popularne i albo popularne po prostu w internecie, jakieś viralowe, albo popularne, bardzo popularne na całym świecie wśród wizerzystów, więc wybrałam dosłownie samiutkie perełki do dzisiejszego odcinka. Wszystkie produkty, których dzisiaj użyję, zamówiłam na Allegro, ponieważ Allegro jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Okazuje się, że na Allegro można znaleźć mnóstwo bardzo dobrej jakości kosmetyków, również marek luksusowych. Wybierajcie super sprzedawców, którzy mają jakby potwierdzenie, że są to produkty oryginalne i ja z takich stron właśnie korzystałam, zamawiając te produkty. Większość z tych produktów jest na Allegro dostępna w niższej cenie, również z tego względu się bardziej opłaca zamawiać tam, no i mając pakiet Smart oszczędzamy bardzo dużo na przesyłkach. Ja zamawiałam te produkty z różnych sklepów i nie zapłaciłam za przesyłkę nic. Jeżeli wykupicie sobie taki pakiet Smart, to w ciągu roku, kiedy zamawiacie różne rzeczy, nie tylko kosmetyki, można zaoszczędzić naprawdę bardzo, bardzo dużo. My z mężem mamy wykupiony już od 2 czy 3 lat i co roku oszczędzamy naprawdę, naprawdę bardzo duże kwoty, więc opłaca się. Ja zamawiam i suplementy diety, i kosmetyki, i mnóstwo innych rzeczy. Także moi drodzy, jeżeli interesują Was totalnie viralowe hity, drogie, ale warte swojej ceny, zapraszam do oglądania. Jest dzisiaj bardzo gorąco, więc mam nadzieję, że się nie rozpłynę. Zaczniemy sobie od podkładu i być może wiecie, że ja podkłady marek luksusowych bardzo lubię. Jednym z moich hitów jest Lancome Ton Idol Ultra Wear, który już wielokrotnie widzieliście na kanale. Na pewno widzieliście wielokrotnie Yves Saint Laurent All Hours, też totalnie hitowy, kufrowy kosmetyk. Bardzo lubię również Even Better Clinical z Clinica, ale dzisiaj użyjemy sobie Shiseido Synchro Skin. To u ilu wizerzystów ja widziałam ten podkład, to jest niesamowite. Jest hitowy dosłownie na całym świecie, wśród wielu wizerzystów, którzy pracują z gwiazdami, którzy malują na czerwony dywan, jak i tych wizerzystów, którzy po prostu malują w cudzysłowie zwyczajnych klientów. Tych podkładów Synchro Skin jest kilka rodzajów. Ja mam tutaj Synchro Skin Self Refreshing Foundation. I jest to podkład, który ma się samo odświeżać w ciągu dnia. I słuchajcie, testowałam go, jak miałam gorączkę. I on się utrzymał. Może nie wyglądał po całym dniu jakoś zjawiskowo, no bo wiecie, jednak buzia się przetłuszcza, poci, jak jest gorączka, ale się utrzymał bardzo ładnie i nie powchodził w zmarszczki. I to właśnie wyróżnia ten podkład, że on ma ładnie pracować ze skórą, dlatego w szczególności polecam go dla cer suchych i dojrzałych. Ja mam tutaj odcień 120 Ivory, niestety jest dla mnie trochę za jasny, więc żeby wyglądać jakoś w tym odcinku, troszkę sobie go przyciemnię, ale testowałam go normalnie, że tak powiem, bez przyciemniania. Oryginalnie ten podkład kosztuje bodajże 260-270 zł, więc dosyć sporo. Ale na Allegro można znaleźć go za 220, a nawet za 170-180 zł. Tam czasami zależy, jaki odcień po prostu się wybiera. Tak się prezentuje. Około 2 pompki nałożyłam gąbeczką na całą twarz i moim zdaniem skóra wygląda przepięknie. On jest taki niewidoczny na skórze. Bardzo lubię ten efekt i widzicie, że jest takie ładne, delikatne rozświetlenie, ale też nie takie bardzo mocno błyszczące. To jest taka po prostu zdrowa, nawilżona cera. Bardzo ładnie się prezentuje. Przechodzimy do korektora i tutaj mam dla Was do pokazania też bardzo popularny i bardzo dobry korektor, jakim jest Hourglass Vanish Airbrush Concealer. Korektor, który bardzo ładnie wygląda pod okiem, bardzo zdrowo, ma dobre krycie, ale też nie wygląda, no właśnie jakoś tak ciężko pod okiem, nie wysusza okolic pod okiem. Bardzo ładny, plastyczny korektor. Nakładam trochę palcem, bo wyłożyłam go sobie na taką blaszkę i będę wtłaczać sobie gąbeczką. Jeżeli nałożycie go dużo i nie przypudrujecie tego produktu, to oczywiście będzie delikatnie wchodził po jakimś czasie w zmarszczki,
ale da się go też ładnie odklepać, więc jeżeli w jakieś zmarszczki Wam powchodzi w ciągu dnia, to wystarczy po prostu troszkę palcem go poprzesuwać i nie robią się żadne dziury, żadne plamy, tylko ładnie właśnie znowuż rozkłada się ten produkt w zmarszczkach. Natomiast jak przypudrujecie jakimś delikatnym pudrem pod oko, to bez problemu nie powinno się nic zbierać. Zobaczcie, jak on pięknie wygląda pod okiem. Zakrył praktycznie wszystko, co trzeba było zakryć, ale wciąż wygląda pod okiem bardzo, bardzo lekko. On łączy w sobie właściwości takich korektorów w pędzelku, bardzo lekkich, bardzo delikatnych, cieniutko leżących pod okiem, a krycia takiego mocno kremowego produktu. Wygląda po prostu przepięknie. Przechodzimy do pudru. Jest to produkt, który od dawna bardzo chciałam przetestować i jest to Givenchy Prisme Libre. Jest to puder, który w opakowaniu ma takie 4 przegródki i 4 różne odcienie pudrów. Ja tutaj mam akurat 02 Satin Blanc, aczkolwiek on pojawia się również w innych odcieniach. Tutaj mamy połączenie pudru pomarańczowego, różowego, żółtego i takiego biało-niebieskiego. One w połączeniu wszystkie ze sobą dają nam odcień taki transparentno-beżowy, natomiast można go stosować na 2 różne sposoby. Jeżeli zmieszamy sobie, na przykład wystukując sobie na wieczko ten puder, to możemy go pomieszać i zaaplikować na całą twarz jednolicie, ale możemy też używać tych kolorów pojedynczo. Jak wysypiemy sobie na cokolwiek, no to mamy ten puder w takiej formie, no właśnie takich kwadracików i możemy sobie na przykład delikatnie zneutralizować zasienienia pod oczami, używając tego pomarańczowego tylko i wyłącznie. Tylko wtedy oczywiście nie palcem, tylko pędzelkiem czy puszkiem. A możemy wszystko sobie pomieszać i wtedy stosujemy na całą twarz nie jako color correcting, tylko po prostu klasyczny puder. Co ciekawe, na tym pudrze napisane jest Matte Finish and Radiance Loose Powder, więc jak matte i Radiance. No właśnie, on ma niesamowicie miałką, delikatną formułę, więc jest kompletnie niewidoczny na skórze. Takie pudry uwielbiam, dobrze o tym wiecie. I on właśnie taki jest. Daje nam delikatnie matowe wykończenie. Może zacznę już aplikować i będę Wam opowiadać. Mieszam sobie wszystko. On ma taką matująco, blurującą bazę, więc przepięknie wygładza cerę, zmniejsza widoczność zmarszczek, zmniejsza widoczność jakiejkolwiek tekstury, zmniejsza widoczność porów, ale ma w sobie z bardzo bliska takie delikatne drobinki. Nie jest to możliwe, żeby pokazać to na nagraniu, bo próbowałam na różne sposoby nagrać to jak w jakimś ujęciu, ale te drobinki są na tyle malutkie, że nie jestem w stanie Wam tego pokazać. Natomiast musicie uwierzyć mi na słowo, że on ma w sobie takie delikatne drobineczki, których z tej perspektywy nie widzę. Dopiero mając lusterko dosłownie kilka centymetrów od twarzy, zauważam delikatne, błyszczące drobinki Miki. A może właśnie użyję sobie pędzelka. Tutaj wysypałam sobie te kwadraciki i użyję tego brzoskwiniowego, żeby delikatnie zasetować okolice pod okiem. I tutaj śmiało możecie również używać tego pudru pod oko, bo on leży cudownie, po prostu przepięknie. Tutaj pod oko również może fajnie sprawdzić się Wam odcień różowy, który będzie rozjaśniał i rozświetlał tą okolicę, albo właśnie brzoskwiniowy do neutralizacji zasinień w odcieniu niebieskim. Puder jest kompletnie niewidoczny. Kompletnie. Przecież to wygląda obłędnie. I ten puder w oryginalnej cenie też kosztuje jakieś, nie pamiętam, 260 zł, coś takiego, a na Allegro można znaleźć go za nawet 170-180 zł. Przechodzimy dalej i teraz powinnam zrobić konturowanie, natomiast chciałabym Wam pokazać właściwości tego różu, który wydaje mi się, że jest i popularny wśród wizerzystów, jak i jest popularny wśród konsumentów. Stał się bardzo wiralowy w internecie, szczególnie ten konkretny odcień, czyli 001 Pink, a jest to róż Dior Rosy Glow. Wzbudzał on pewne kontrowersje, bo wygląda po prostu jak guma balonowa, ma bardzo intensywny kolor i można było też spotykać filmiki, w których jak próbowano swatchować ten róż, to kompletnie nic się nie pojawiało na palcu, a był to wynik tego, że wiele osób go po prostu swatchowało, bo był popularny i wilgoć palca sprawiała, że robiła się tutaj taka skorupka, która skawaliła ten produkt i nie był on po prostu do nabrania palcem, ale taki świeży,
oczywiście się da. To jest róż, który kolorystycznie dopasowuje się do naszej karnacji, więc on nie wygląda do końca tak 1 do 1 jak w opakowaniu. Tutaj pigmentacja tego różu nie jest bardzo intensywna, więc nie powinniśmy się też bać aplikacji. Możemy użyć jakiegoś sztywniejszego pędzelka. No i zobaczcie teraz przy aplikacji, co się dzieje z tym kolorem. On przy pierwszej takiej aplikacji, faktycznie ma taki kolor jak w opakowaniu, ale podczas aplikacji rozcierania on się dopasowuje do koloru naszej cery i u mnie jest cukierkowy, zobaczcie, ale troszkę się ociepla. Jest to zdecydowanie produkt bardzo wybaczalny, jeżeli boicie się róży, nie umiecie aplikować, zawsze robicie sobie plamy, to ten absolutnie nie zrobi tej plamy i ma też bardzo ładne wykończenie. To nie jest ani mat całkowity, ani jeszcze satyna. To jest taki satynowy mat, tak bym powiedziała. Przechodzimy do bronzera i tutaj być może ten produkt nie jest znany na całym świecie, ale na pewno popularny w Polsce i widzieliście go na kanale już niejednokrotnie. Jest to paleta od dr Ireny Eris. Te produkty również możecie znaleźć bez problemu na Allegro. Myślę, że jest to produkt znany zarówno wśród wizerzystów, jak i konsumentów, bo wiem, że wiele z Was również zakupiło tą paletę i bardzo sobie chwali, więc no dzisiaj użyjemy sobie właśnie tego. Ja lubię mieszać sobie te oba odcienie, wiem, że Wy też często tak robicie. Ja uwielbiam tą paletę zarówno dla samej siebie, jak i do pracy jako wizerzystka, dlatego, że też ten produkt nie jest przepigmentowany, więc łatwo się nim pracuje, można delikatnie go rozcierać i blendować i powiem Wam, że te odcienie pasują praktycznie każdemu. No i sama formuła. To jest produkt wypiekany, więc aplikuje się przepięknie, wygląda bardzo ładnie na skórze, nie tworzy takiej, nie wiem, suchej skorupki na twarzy, tylko przepięknie leży i ma taką delikatnie satynową formułę, przez co ładnie odbija światło, fajnie pracuje na twarzy, więc nie mamy takiej matowej plamy, tylko jak ruszamy głową, to ten bronzer się pojawia, znika. Opowiadałam Wam o tym już niejednokrotnie. Troszkę może podkreślimy sobie żuchwę i może nosek minimalnie. Rozświetlaczem zajmiemy się później, więc możemy przejść do makijażu oka. Na powieki nakładam bazę Inglot Eyeshadow Keeper. Wiecie, że jest to moja ulubiona baza i widziałam, że na Allegro również jest dostępna trochę taniej niż w Inglocie. Zacznę sobie od kredki i tutaj również użyję sobie kredki od dr Ireny Eris w odcieniu brązowym. Kredka, którą bardzo lubię i też bardzo często używam na klientkach. No jest to bardzo często wykonywany przeze mnie krok w makijażach klientek, że zagęszczam okolice rzęs albo robię jakąś taką delikatną kreseczkę wzdłuż linii rzęs, którą rozcieram. Bardzo lubię jej formułę, bo jest kremowa, ale też nie za miękka, więc nie robi mi tutaj takich grudek. Właśnie przez to, że nie jest zbyt miękka, to nie rozciera mi się na pół oka. Bardzo mi ta formuła odpowiada. Zobaczcie, że już oko wygląda, jakby miało wytuszowane rzęsy. Uwielbiam ten efekt i właśnie tą kredką lubię to robić najbardziej. Przechodzimy do cieni i mam tutaj jedną małą paletkę i jeden bardzo, bardzo kultowy cień. Zacznijmy sobie od paletki. Jest to paletka od Charlotte Tilbury, taka czwóreczka. Ja tutaj akurat mam odcień Pillow Talk i są tutaj 4 cienie, 2 błyszczące i 2 matowe. One mają taki beżowo-różowy, zgaszony odcień. To są przepiękne, przepiękne odcienie. Tu jeszcze musiałam zerwać plombę gwarancyjną. Większość produktów z Allegro właśnie przychodzi albo zapakowane w dodatkową folię, która zapewnia nas o tym, że produkt jest jakby nieotwierany, albo ma taką plombę gwarancyjną, która również zapewnia nas o tym, że kosmetyk nie był otwierany i wcześniej używany. Cienie Charlotte Tilbury również są bardzo popularne wśród wizerzystów, z tego względu, że maty są bardzo takie przyjemne, delikatnie masełkowe, fajnie się budują, nie też do bardzo intensywnego pigmentu, ale właśnie do takich ślubnych makijaży, do makijażu kobiet dojrzałych, sprawdzają się fenomenalnie. I ponadto błyski. One mają taką formułę, która nie podkreśla mocno tekstury powieki, więc jeżeli powieka jest starsza, trochę pomarszczona, opadająca, to nie będzie ten błysk mocno podkreślał
tych wszystkich nierówności. Oczywiście każdy błysk będzie trochę podkreślał, ale jeżeli błyszczący cień jest mocno taki tłusty, taki gęsty, tak grubo leży na powiece, to będzie tą teksturę podkreślać mocniej. Tutaj te cienie leżą bardzo, bardzo cieniutko, mają taką bardzo delikatną formułę i myślę, że też dlatego są popularne wśród wizerzystów. Zaczynam sobie większym kulkowym pędzelkiem i tym jasnym, matowym różem i podkreślam sobie załamanie powieki. Przepięknie się blendują te cienie. Ono już jest praktycznie rozblendowane, tu praktycznie nie ma żadnej pracy i ten odcień również jest przepiękny. Chociaż przy aplikacji widać, że pojawiają się tutaj takie delikatne okruszki cienia, to podczas aplikacji nie widać tutaj żadnego osypu. Wezmę sobie mniejszy kulkowy pędzelek i tym samym kolorem podkreślę sobie dolną powiekę. I tutaj podkreślam ją na całej długości, czyli od kącika do kącika. Oczywiście tych paletek jest dużo, one mają różne kolory, różne odcienie, więc popatrzcie sobie i wybierzcie taki, jaki Wam się podoba i jakich kolorów Wy używacie. Teraz sięgam po ten ciemniejszy odcień na dole i delikatnie pogłębiam ten makijaż. To nie będzie bardzo ciemny makijaż i on mocno nam też tego oka nie przyciemni. Dosłownie 1-2 tony ciemniejszy, ale delikatnie sobie stworzymy mocniejszy gradient. Dolna powieka również, delikatnie zewnętrzny kącik przyciemniam i delikatnie wyciągam na zewnątrz. I przechodzimy sobie do błysków. Zacznę sobie od tego jaśniejszego, który zaaplikuję wewnętrzny kącik. I to jest idealny właśnie odcień wewnętrzny kącik, jeżeli chcemy go rozświetlić, ale nie za bardzo, bo jest to cień perłowy w takim beżowym odcieniu, ale on ma delikatnie różowy shift w sobie, więc delikatnie mieni się na taki pudrowy różyk. Jest po prostu przepiękny. Biorę sobie pędzelek i biorę sobie delikatnie też tego właśnie perłowego i minimalnie dokładam go pod łuk brwiowy. Takie cieniowanie subtelną perłą też pięknie tutaj zwiększa ten makijaż i on się staje taki jeszcze bardziej seamless, taki bardziej hollywoodzki. Pięknie to wygląda. O, troszkę za wysoko było. No i przechodzimy do crème de la crème. Ten cień, który jest przepiękny. Jest to taki typowo drobinkowy cień. On bardzo leciutko i cieniutko leży, nawet jak się aplikuje na palec. Czuć, że po prostu jakby to były same drobineczki, nie czuć takiej ciężkości, tłustości cienia. Tutaj może w tym oświetleniu nie będzie aż tak widać jego cudowności, ale na koniec odcinka pokażę Wam jakieś zbliżenia w trochę innym oświetleniu, które wydobędzie bardziej ten blask. Bardzo drobne drobinki, które absolutnie nie powinny podkreślać tekstury powieki i bardzo ładnie się nakłada już praktycznie na matowe cienie, bez jakiejś bazy pod błyski. Zobaczcie. Mamy coś takiego i tu jeszcze nam została przestrzeń na coś specjalnego i myślę, że tego produktu nie muszę nikomu przedstawiać. Popularny wśród użytkowników, wśród wizerzystów, totalnie viralowy i tyle, ile ja widziałam rolek z poszukiwaniem jakichś zamienników tańszych i powiem Wam, że żaden z tych zamienników absolutnie nie przypominał tego, co cień Moonstone z Bobbi Brown. Myślę, że jest to jeden z bardziej popularnych, luksusowych produktów wśród zwykłych konsumentów, no bo jest po prostu wyjątkowy. Jest tak przepięknie błyszczący, ma przepiękny, bardzo uniwersalny odcień i na co dzień, i od święta, i żeby dodać tego czegoś temu makijażowi, żeby on był taki extra pop, no to właśnie Moonstone jest tym produktem. Jest również dostępny na Allegro, więc warto sobie zajrzeć. Zobaczcie, to jest coś pięknego. To jest cień, który praktycznie nie ma w sobie żadnej bazy kolorystycznej, tylko masę drobinek. On nałożony grubą warstwą ma taki odcień, powiedzmy, rozświetlacza, taki beżowo-szampański, dosyć jasny. Ten kolor, który widzimy, on jakby wynika z samych tych drobinek, bo ich jest naprawdę bardzo dużo. I one są troszkę większe, troszkę mniejsze i błyszczy się to po prostu przepięknie. I oczywiście błyski nakładam palcami, tak lubię najbardziej, tak się najmniej sypią, ale jak najbardziej można użyć też pędzelka. Lecimy dalej, wracam sobie do kredki i tutaj używam sobie, jak widzicie, skośnego pędzelka, którym nabieram sobie kredkę i maluję
taką bardzo delikatną, miękką kreskę. Coś takiego, bardzo delikatna, mięciutka, taka dosyć pozioma. Już potrzebuję bliżej lusterka, ale chciałabym jeszcze zaznaczyć sobie delikatnie wewnętrzny kącik. I myślę, że możemy wytuszować rzęsy. Tutaj maskara, którą już niejednokrotnie na kanale widzieliście, czyli maskara Lancome Hypnose. Jedna z moich ulubionych luksusowych maskar. Oczywiście nie używałam wszystkich możliwych dostępnych maskar luksusowych, ale z Lancome kilka używałam i to jest moja ulubiona, która daje fajną objętość. A tutaj udało mi się jeszcze znaleźć w przepięknym odcieniu. Jest to odcień 02 Bronze Hypnotic. To jest coś pomiędzy brązem a fioletem. Jest taki oberżynowy trochę. Delikatnie podkręcę sobie rzęsy i nie jest to odcień, który jest taki z daleka widoczny, rzucający się w oczy, ale ewidentnie widać, że nie jest to czerń i bardzo ładnie podkreśla kolor tęczówki. Nałożyłam 2 warstwy tuszu i bardzo lubię ten efekt takiego pogrubienia, zagęszczenia, ale bez efektu sklejania, bez efektu takich pajęczych nóżek, bo końcówki są cieńsze, więc mamy efekt takich piórek. Bardzo, bardzo lubię tą maskarę i bardzo podoba mi się ten odcień. Przechodzimy do makijażu ust. I zacznę od konturówki i tutaj przyznam Wam się, że nie mam żadnej luksusowej w swoich zbiorach. Jak już mam konturówkę na ustach, to możemy przejść do szminki, która jest totalnie kultowa, viralowa, w szczególności właśnie odcień, który zaraz Wam pokażę. Jest to szminka od Charlotte Tilbury i odcień to jest oczywiście Pillow Talk. Bardzo popularny odcień, który jest traktowany jako taki idealny nudziak, ponieważ delikatnie przyciemnia kolor ust, jest nude, ale z nutami różowymi. Wygląda przepięknie, jest bardzo uniwersalny, no i bardzo komplementujący urodę. To jest tak kultowy odcień, że no, praktycznie cała marka Charlotte Tilbury krąży wokół tego odcienia. Widzieliście, była paletka, ale też tych kolekcji, jak powstawały jakieś kolekcje, to właśnie jest dużo tych Pillow Talk. Formuła jest bardzo przyjemna, taka masełkowa, ale leciutka, nie czuć takiej ciężkości na ustach. Ja nosiłam ją któregoś dnia cały dzień, nawet po jedzeniu delikatnie jeszcze zostawała, więc to jest taka formuła klasyczna, kremowa, ale dobrze utrzymująca się na ustach. Także Pillow Talk dzisiaj i na oczach, i na ustach rządzi. I jak już jesteśmy przy Charlotte Tilbury, to oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć mgiełki utrwalającej, którą wiecie, że uwielbiam. To jest jedna z najlepszych, jak nie najlepsza mgiełka utrwalająca, jaka istnieje na rynku. Z tego względu, że utrwala, ma turbo drobną mgiełkę. Próbowałam ją złapać na ujęciu, ale powiem Wam, że jest tak drobna, że praktycznie nie widać tego na nagraniu. Jest po prostu totalnym pyłeczkiem. I ona ściąga też efekt pudrowości z cery. Natomiast nie daje takiego typowo błyszczącego, nawilżającego wykończenia, jak niektóre mgiełki, które właśnie tą pudrowość mają ściągać, że nagle ta buzia zaczyna nam się błyszczeć, tylko faktycznie ściąga się ta pudrowość, ale nie ma takiego mocnego błysku, mocnego wykończenia błyszczącego, więc jest fajna zarówno dla cer suchych, dojrzałych, normalnych, tłustych, dla wszystkich, więc w kufrze wizerzysty jest totalnie kultowym produktem. Zresztą jest to moje nie pierwsze opakowanie tej mgiełki. No jak ja uwielbiam ten atomizer, to po prostu nie ma słów. Ma też przepiękny, taki subtelny zapach, elegancki. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest to jakiś zapach kwiatowy, czy owocowy. Bardzo ładny, delikatny i elegancki zapach. I został nam już tylko rozświetlacz i nie wiem, czy jest to produkt jakoś bardzo wiralowy w internecie, ale na pewno jest bardzo popularny wśród wizerzystów i jest to ten poczwórny rozświetlacz z Diora. Ja mam tutaj odcień 001 Universal i on ma 4 różne odcienie. Tutaj jest biały, złoty, różowy i taki brązujący, natomiast te rozświetlacze mają też kilka różnych odcieni, widziałam też takie piękne, rose goldowe, coś pięknego. I ten rozświetlacz również można nakładać na różne sposoby. Można sobie wybrać te odcienie w zależności od tego, co chcemy pokryć, jaki odcień skóry, czy jaśniejszy, czy ciemniejszy, a można te wszystkie produkty ze sobą pomieszać, żeby stworzyć taki uniwersalny odcień. Więc biorę sobie pędzelek i po prostu w ten sposób aplikuję wszystkie na pędzelek i nakładam sobie
na dekolt. Tutaj dekolt mogę mieć taki troszkę bardziej ala opalony, więc śmiało sobie również w tym brązowym maczam. I formuła tych rozświetlaczy, ona jest taka, nie ma w sobie jakichś takich drobinek i jest bardziej, o może widać tutaj na swatchu takim paluszkowym, że one są bardziej takie metaliczne i one są pod palcem takie bardzo kremowe, masełkowe, więc zdecydowanie bardziej polecam używać albo aplikując palcem, albo pędzelkiem, który będzie troszeczkę sztywniejszy, bo na przykład taki pędzelek, bardzo, bardzo lekki, on może być po prostu za delikatny, żeby nałożyć. Chyba że chcecie właśnie nakładać rozświetlacz bardzo delikatnie. No i mniejszy pędzelek biorę sobie na policzek i tutaj może pomieszam sobie 3. O, w ten sposób, bo ten różowy też jest bardzo ładny. I aplikuję, chociaż mgiełka pewnie już wyparowała. To i tak nakłada się bardzo ładnie. I to był, moi drodzy, już ostatni produkt, który chciałam Wam dzisiaj pokazać. No, ten dekolt naprawdę bardzo ładnie się mieni takim zdrowym nawilżeniem i na policzku też wygląda przepięknie. A też nie nakładałam go jakoś bardzo intensywnie, bo chciałam właśnie, żeby to wszystko było takie spójne ze sobą. Dajcie mi znać, który z tych produktów najbardziej Was zainteresował. Może któryś z nich znacie, używacie, macie jakąś swoją opinię na jego temat. Koniecznie napiszcie mi, czy dzisiejszy odcinek Wam się podobał, czy również robicie zakupy na Allegro i może zrobilibyśmy podobny odcinek, ale tym razem z jakimiś tanimi, drogeryjnymi hitami z kufra. Jeżeli taki pomysł Wam się podoba, to zostawcie mi kciuka do góry i koniecznie jakiś komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!